Mam dla ciebie dwie wiadomości. Zła jest taka, że coś się popsuło i nie było mnie słychać i mam problem techniczny, przez który nie działa synchronizacja fonii z wizją. Nie wiem, jak to naprawić. Dobra wiadomość jest taka, że to oznacza, że nie oglądasz teraz cały czas mojego polskiego ryja, tylko jakieś tam wstawki mniej lub bardziej związane z tym, o czym mówię. Mój polski ryj może gdzieś tam się przewijać, ale całe szczęście w mniejszych proporcjach niż dotychczas. Jedno z moich ulubionych przysłów to: kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów. Więc nie wykorzystam tego problemu technicznego jako powodu, dla którego nie będzie filmików i nie będzie niczego. Spisanie swoich myśli i późniejsze ich odczytanie jest nie tylko sposobem na zaadresowanie problemu, który wystąpił i którego nie umiem naprawić, bo jestem głupi, ale też jest to szansa na to, żeby spróbować innej formy. A nie ukrywam, że od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, żeby bardziej pisać niż gadać. Pisanie sprawia, że po zakończonym zdaniu mogę sobie je na spokojnie przeczytać i niejako odnieść się do niego w następnym. Bez tego często zdarzało mi się czuć, że w kolejnych zdaniach uciekam przed chaosem i bezsensem. Nie pamiętam, co mówiłem 2 zdania wcześniej i nie mam przed sobą rozmówcy, który swoimi gestami wskazałby: wszystko rozumiem, mów dalej, lub nie wiem, o co ci chodzi, wyjaśnij od początku. Nie robiłem tego wcześniej, bo gadanie moich strumieni świadomości było łatwiejsze. Po prostu włączę sobie nagrywanie i powiem, o co mi chodzi. Co może pójść nie tak? Czasem się udało lepiej, czasem gorzej, czasami w ogóle się nie udawało i machałem ręką i sfrustrowany kończyłem prace studyjne. Ale dosyć już tego chodzenia na łatwiznę. Teraz wszystko będzie inaczej. Pozwolę sobie zacząć od odniesienia się do komentarza, który wiąże się z wyżej wspomnianym problemem. Główny bohater tego kanału operuje na skalach prawdopodobieństwa i statystyk, na szalach korzyści. Kiedyś pewien człowiek, ucząc mnie jazdy samochodem na placu manewrowym podczas wykonywania jednego z ćwiczeń, powiedział, że to nie ma nic wspólnego z jazdą. To jest czysta geometria. Czasem oglądając ten kanał mam wrażenie, że jest tu teoretyzowanie o statystyce prawdopodobieństw, czasem jakiś intelektualny bełkot, nie mające nic wspólnego z realnym życiem. Kiedy czytałem ten komentarz, było mi smutno, płakałem. Ale nie pozwólmy emocjom zarządzać naszym zachowaniem. Trzeba uporządkować doznania i zastanowić się, z czym de facto mamy do czynienia. Jeżeli ktoś ma wrażenie, że to, co mówię, to teoretyzowanie o prawdopodobieństwie i intelektualny bełkot, to ja to wrażenie i ocenę sytuacji szanuję. Jeżeli dodam do tego świadomość, że moje gadanie czasami jest chaotyczne, to tym bardziej rozumiem, że ktoś tak może to oceniać i nie czuć, że to ma coś wspólnego z realnym życiem. Osobiście widzę uniwersalne mechanizmy w naszym ludzkim zachowaniu. Wszyscy możemy być opisani przez te same parametry i umieszczeni na skali tych parametrów. Czy jestem silniejszy od ciebie? Nie wiem, kim jesteś, lol. Ale według mojej subiektywnej oceny, według mojej spekulacji, według mojej predykcji jestem silniejszy od 98% moich subskrybentów. Pośród moich widzów są m.in. Tomasz Pasternaki i Marcin Kot, od których silniejszy nie jestem, ale wszyscy możemy być umieszczeni na skali parametru siła. Łączymy się z Polską. Halo, łączymy się z Polską. Panie Dariuszu, czy słyszymy się? Studio w Warszawie? Umiejętność biegłego posługiwania się tymi parametrami osobiście bardzo pomaga mi w analizie wszelkich problemów i dylematów, przed jakimi stoimy. Czy widzę w tym związek z realnym życiem? Jeszcze jak? Czy ty musisz to zobaczyć? Nie, Czy to zobaczysz? nie wiem. Ja staram się w dobrych intencjach to jak najlepiej pokazać. Do jednego to trafi, do drugiego to nie trafi. Takie jest ryzyko, taka jest statystyka, taki jest mój intelektualny bełkot. Kolejny dobry news jest taki, że słuchanie moich wywodów nie jest obowiązkowe. Jeżeli ktoś nie widzi w tym wartości, może nie oglądać dalej. A ja mogę się skupić na tym, żeby kontynuować budowanie dialogu z ludźmi, którzy tego chcą. Na przykład dzisiaj chciałbym się odnieść do komentarza dotyczącego relacji damsko-męskich. Pani S. w wieku 23 lat przeczytała w internecie, że to już za późno, by znaleźć wartościowego partnera na stałe. Że pozostaje jej tylko cieszyć się książkami, pasjami, kotami i psami. Niestety, życie to nie jest nasza zła wola. Tak, a nie inaczej się stało. Jestem mocno przekonany, że wiek bynajmniej nie jest tu problemem. Wręcz przeciwnie, jeżeli miałbym wytypować najlepszy wiek, w którym kobieta miałaby znaleźć kandydata na męża, byłoby to właśnie jordanowskie 23. Problemem są przekonania. Można by debatować nad źródłem tych przekonań w dzieciństwie lub pośród doświadczeń w poprzednich relacjach. Można by też, co wcale nie wyklucza tego pierwszego, po prostu zakwestionować te przekonania. Zdanie po zdaniu, prosto, skutecznie i neutralnie. To jest bez zbędnego angażu emocjonalnego lub, jak kto woli, posługując się statystyką, prawdopodobieństwem i intelektualnym bełkotem. Mężczyzna zawsze wybiera młodszą, nawet jak mu wszystko oddasz. Czy mężczyzna zawsze wybiera młodszą, jak mu wszystko oddasz? Zdecydowanie nie.
Jeżeli mówimy o sytuacji, w której mamy związek kobiety i mężczyzny i ona oddała mu wszystko, to jest zaufanie, czas, lojalność, czułość i ogólnie takie, ilu mężczyzn na 100 w takiej sytuacji po prostu wyszłoby z domu do kiosku po gazetę i gdyby pani kioskarka była młodsza, to zaczęłoby ją bajerować. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko populację mężczyzn, którzy mają powodzenie u kobiet i byłoby to kwestią realnego wyboru, ile procent mężczyzn zostawiłoby swoją kobietę i wybrało młodszą? Tutaj nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Nikt nie mógłby jej zweryfikować. Nie da się przeprowadzić rzetelnego badania, gdyż każda sytuacja jest inna i nie da się precyzyjnie określić sytuacji, ona mu wszystko oddała, a on ją zostawił dla młodszej. Nie ma czegoś takiego jak wszystko, a proces zostawiania kogokolwiek to mocne uproszczenie i zawsze masa czynników po obu stronach wpływa na chęć pozostania w relacji. No ale tak intuicyjnie, gdybyśmy mieli sobie taką sytuację wyobrazić i pospekulować, to możemy to zrobić. Każdy ma prawo do swojej spekulacji. Ja uważam, że 99% mężczyzn nie zostawia kobiety, z którą są i która oddaje im tak zwane wszystko. 0,8% może to robi, a 0,2% może zostawię taką kobietę dla starszej. A jak ty oceniłbyś to prawdopodobieństwo? Napisz w komentarzach swoje prawdopodobieństwo, kurs i za ile mogę to zagrać. A jeżeli znasz zasady i chcesz mieć swoje 5 minut przed zestarzeniem się w samotności, to masz łatkę Shona. Co to znaczy znać zasady? Wychodzi na to, że znamy różne zasady. A jeżeli chcesz mieć swoje 5 minut przed zestarzeniem się w samotności, oznacza rozwiązłość i przelotne romanse, to jak wszystko ma swoje przyczyny i skutki. Łatka Shona to niefortunne określenie, ale nawet jeżeli będziemy mieć do czynienia z mężczyzną o wysokim poziomie kultury i nie określi tego w taki sposób, to odczucia najprawdopodobniej będą podobne i poziom szacunku również. Co bynajmniej nie oznacza, że 5 minut przed zestarzeniem się w samotności jest końcem świata. Wszystko ma swoją wartość, swoją cenę i swoje konsekwencje. Świadomość i intencja wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny im wcześniej, tym lepiej, po prostu będzie bardzo pomocna. Jak się nie uczysz, tylko liczysz na to, że partner będzie cię utrzymywał, to jesteś gold digger, plus ciężar dla niego, plus gdy wymieni cię na młodszą, to zostajesz z niczym i jedyna możliwość pracy, jaką masz, to ciężka fizyczna praca, która będzie dla ciebie zmorą każdego dnia. Tak jak nie oceniam, a jedynie kwestionuję optymalność przelotnych romansów, tak tutaj zakwestionowałbym intencję braku rozwoju. Dlaczego kobieta miałaby się nie uczyć i nie rozwijać, gdy wraz z partnerem zdecydowaliście się na model finansowy, on pracuje i zarabia, a ja zajmuję się domem? Jeżeli wynika to z jej lenistwa, to kobieta ryzykuje konsekwencje swojego lenistwa. Jeżeli wynika to z zakazów i ograniczeń ze strony partnera, to kobieta ryzykuje konsekwencje braku asertywności i umiejętności wyznaczania granic. Jeżeli będzie się rozwijała, konsekwencje są takie, że jest mniej zależna, a przez to jest większym wzmocnieniem składu, a nie tylko potencjalnym ciężarem dla kogoś. A jak się uczysz, to nie masz czasu poznawać mężczyzn i randkować i gdy kończysz studia, jesteś w wieku, gdzie już żaden cię nie chce na stałą partnerkę. Po pierwsze, czy aby na pewno nikt nie chce jakiejkolwiek kobiety na stałą partnerkę, czy tylko kobieta nie widzi chętnych lub chętni nie są dla niej atrakcyjni i ma nierealne oczekiwania? A jeszcze bardziej, czy aby na pewno studiowanie trwa 24 godziny na dobę? Czy nie ma czasu na nic poza tym? A może to tylko racjonalizacja? Na 99,0 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. nauka nie wyklucza czasu na poznawanie ludzi, ale hej, to tylko moje teoretyzowanie o prawdopodobieństwie i intelektualny bełkot nie mający nic wspólnego z realnym życiem. To niesamowite. A jak jeszcze, nie daj Boże, czekasz na tego jednego, bo nie znasz zasad, to nie dość, że o ile na niego nie trafisz, to weźmie wszystko, co dasz. Twoją młodość, czas, atrakcyjność, siłę, miłość, to gdy już wszystko zabierze, co masz najlepsze, to wtedy zostawi. Nieatrakcyjną, bez opieki, bez możliwości lekkiego zarobku, nie będącą na bieżąco z wiedzą, zranioną, ale zostawi dopiero, gdy będzie miał pewność, że nikt już cię nie zechce. Wtedy cię zostawi, żebyś resztę życia sobie była sama, bo on staje się atrakcyjny i znajdzie młodą i ładną, która jest młoda i atrakcyjna, dlatego, że jest młoda. Im dalej czytam, tym bardziej po prostu czuję mentalność ofiary. Teraz mam 23 lata i usłyszałam, że to już za późno, żeby znaleźć wartościowego partnera na stałe. Byłam idiotką czekając. Życie jest bez sensu, gdy dowiadujesz się, jak żyć dopiero po fakcie. Dokończę studia i pozostaje mi nic innego, jak cieszyć się książkami, pasjami, kotami i psami. Teraz masz 23 lata i słyszysz, że bynajmniej nie jest za późno. A w to, w co wierzymy, decydujemy na podstawie swoich najmniejszych przekonań. Zdanie po zdaniu. Myśl po myśli. To się dzieje w procesie robienia rzeczy. Od kursu angielskiego, przez studia z geografii, robienie filmików na YouTubie, pisanie komentarzy na YouTubie, grę w tenisa stołowego, po faktyczne relacje z ludźmi, w których staramy się jak najlepiej potrafimy być autentyczni i obecni. Nie ma szans na gwarancję sukcesu, ale jest szansa na zwiększenie swoich szans krok po kroku, dzień po dniu.
I tego właśnie życzę Tobie, słuchaczu, niezależnie czy jesteś 23-letnią singielką, 30-letnią wdową, czy 36-letnim starym chujem z polską mordą, bo nie zapominajmy o tym, że my Polacy nie mamy twarzy. Powiedziałem mordy, nie twarze. Każdy ma tutaj tak samo, nic za darmo, więc na chuj ty chodzisz z tą nieprzyjazną jaźmą.